Cześć, witajcie. Kolejny film o grze Bethesdy. No, sorki, ale tak jakoś wyszło. Ale na wstępie muszę zaznaczyć, byłem ogromnym hejterem Starfielda przy jego pierwszej premierze. Serio, kto mnie gdzieś tam śledzi w internecie, to zna ten etap mojej historii. Gra wyszła wtedy na Xbox i PC, a ja jechałem po niej totalnie równo. Śmiałem się z stanu technicznego, z pustych planet, z wielu innych rzeczy. Więc można powiedzieć, że ten materiał to będzie trochę taka konfrontacja starego mnie z nowym, no taki mały eksperyment hater versus Starfield. Pierwotnie, jak dobrze pamiętacie, gra wyszła w 2023 roku i była reklamowana jako pierwsze nowe IP od Bethesda Game Studios od ponad 25 lat. Więc ambicje były ogromne. Zresztą sam Todd Howard mówi, że prace koncepcyjne nad tym projektem trwały latami. Tylko że jeszcze przed premierą pojawiło się sporo czerwonych flag. Ten sam silnik, czyli Creation Engine, coraz więcej dziwnych wypowiedzi, no i PR, który zamiast budować hype, momentami go rozwalał. No i klasyka Todda Howarda, czyli jeśli gra wam nie działa, no to kupcie sobie nowy komputer lub ulepszcie swój komputer. No, tragedia. I tu pojawia się największy problem. Bethesda jakby utknęła między dwiema drogami. Z jednej strony ogromne ambicje, bo nie ma co się oszukiwać, to ich najbardziej rozbudowany projekt w historii. A z drugiej strony brak realnej rewolucji, bo jeśli nie zmieniasz fundamentów od lat, to powinieneś przynajmniej dopracować to, co działało wcześniej, czyli eksplorację, poczucie przygody, to uczucie odkrywania świata, które było sercem takich gier jak Skyrim czy Fallout 4. Tylko że w Starfield właśnie tego zabrakło i trzeba jednak wiedzieć, że to poczucie przygody budowane jest tu inaczej. Nie sprawdzają się tu słowa Todda Howarda z 2011 roku. Wiecie, te legendarne w kontekście Skyrima, że ej graczu, widzisz tą górę? Możesz na nią wejść. Tutaj niestety trzeba dać się ponieść zadaniom, ale o tym później. I mam wrażenie, że próbowali zrobić za dużo na zbyt starym fundamencie. No dobra, ale jak to wygląda dzisiaj w 2026 roku? Czy coś się zmieniło? Czy ja po prostu się wtedy myliłem? Racja jest mniej więcej po obu stronach. Grę otrzymaliśmy od Bethesda Polska, za co serdecznie dziękujemy. Sam fakt otrzymania dostępu nie wpływa na opinię przedstawianą w tym materiale. Osobiście Starfield ogrywałem właśnie na PS5 z racji premiery na tej konsoli. Zapraszam do oglądania. Sama gra zaczyna się dość typowo dla gier Bethesdy, czyli klasyka. Zawsze gdzieś się budzimy, czy to więzienie, czy komora kriogeniczna, czy po prostu leżymy postrzeleni w jakimś domu. I tutaj nie jest inaczej. No dobra, na starcie jesteśmy górnikiem w kopalni, wydobywamy surowce trochę jak w No Man's Sky i gra prowadzi nas do nowo odkrytego korytarza przez ekipę wydobywczą. I tam znajdujemy artefakt. Dotykamy go, dostajemy dziwnej wizji i dopiero tak naprawdę budzimy się w tej historii. Wracamy do placówki, ludzie zaczynają zadawać nam znajome dla fanów tego studia pytania, kim jesteś? Znaczy, w przypadku Starfield nie wygląda tutaj coś znajomo i jeśli graliście w jakąkolwiek grę od Bethesdy, już wiecie, co to znaczy i co zaraz się wydarzy. Tworzymy postać. I tutaj zaczyna się schemat, który Bethesda lubi od lat. Bardzo szybko okazuje się, że jesteśmy kimś ważnym. Mamy wizję, więc dostajemy dostęp do statku, robota. Trafiamy do organizacji zwanej Konstelacja, która trochę wygląda jak sekta, trochę jak klub fanów retrograd. I od tego momentu gra mówi: rób co chcesz. Teoretycznie mamy pełną wolność, ale wróćmy na chwilę do kreatora postaci. I tu mam mieszane uczucia. Z jednej strony standard, wybieramy wygląd, z drugiej jest tutaj coś ciekawszego, bo trochę jak w Cyberpunku wybieramy pochodzenie naszej postaci. I to ma mniej więcej znaczenie, bo od czasu do czasu dostajemy unikalne kwestie dialogowe albo inne reakcje NPC. Natomiast najciekawsze są cechy i tutaj naprawdę można się chwilę zatrzymać, bo możemy na przykład wybrać coś w stylu wiernego fana i to właśnie tego dokładnie z Obliviona. Możemy mieć rodziców na utrzymaniu, którzy co tydzień zabierają nam część kasy, ale w zamian dostajemy ciekawe dialogi i tutaj na przykład jak odwiedzimy ich z Sarą, zaczynają zadawać, wiecie, te wszystkie klasyczne rodzicielskie pytania typu ej młody, to twoja dziewczyna? I tak dalej. Jest to bardzo fajne urozmaicenie gry moim zdaniem. Dla jednych pierdoła, dla drugich smaczek, wiecie. Są też bardziej gameplayowe rzeczy. Możemy mieć list gończy i wtedy co jakiś czas ktoś na nas poluje. Możemy wybrać konkretne pochodzenie, które wpływa na interakcje w świecie.
Tego jest dosyć spory, faktycznie można się chwilę zastanowić nad wyborem, no i mnie to siadło, ponieważ mogłem bardziej roleplayować postać, która gdzieś tam sobie wymyśliłem w trakcie gry. Chociaż uczciwie trzeba powiedzieć, nie wszystkie cechy mają realny wpływ na grę. Część jest bardziej kosmetyczna, część faktycznie coś zmienia. No i standardowo na koniec wybieramy imię i to jest mała, ale fajna rzecz. Jeśli wybierzecie coś normalnego, to Vasco, wasz robot, będzie w stanie mówić wasze imię. Trochę jak Codswords w Falloutie 4. Ale jeśli wpiszecie coś w stylu Aureliusz, czy jakiś inny nick, to będziecie słyszeć ciągle po prostu kapitan. Więc jeśli ktoś chce większej imersji, warto się nad tym chwilę zastanowić. A, i jest jeszcze jedna rzecz. Zmianę wyglądu postaci można zrobić później, w trakcie gry, płacąc za operację plastyczną. I akurat to jest fajne rozwiązanie, bo ma sens w świecie gry, a nie jest tylko mechanicznym dodatkiem wrzuconym na siłę, no i to też jest spoko. Zacznijmy od poczucia przygody i eksploracji, bo tak jak namiętnie mówiłem na początku, Starfield to pierwsza gra Bethesdy, która naprawdę nie wpisuje się w ten typ gier, wiecie, Bethesda Game. Czyli ten taki umowny podgatunek gier, tylko i wyłącznie Bethesdy, gdzie niby mamy RPG, ale nie takie klasyczne, ale tak naprawdę chodzi tu o coś innego. O eksplorację, o przygodę, o to uczucie, że idziesz przed siebie i ciągle coś odkrywasz, o poczucie przygody. I o tym mówiłem już wiele razy, czy to przy recenzji po latach The Elder Scrolls, czy recenzji odświeżenia Obliviona, materiał możecie znaleźć na kanale, że nawet Daniel Wawra przy tworzeniu Kingdom Come Deliverance inspirował się Oblivionem, co sam przyznał w wywiadach, więc naturalne było myślenie, że Starfield też taki będzie. I to był duży błąd, bo zarówno przy premierze, jak i teraz eksploracja w tej grze po prostu nie działa. Latanie samemu od planety do planety, szukanie czegoś ciekawego bardzo szybko kończy się tym, że odbijecie się i jest zwyczajnie nudno. I zaczyna wam się nudzić. Planety są puste, lokacje powtarzalne, brakuje tej, wiecie, ekscytacji z odkrywania, która była chociażby w takim Falloutie 4. I serio nie kupuję tłumaczenia Todda Howarda jeszcze sprzed premiery Starfielda, że kosmos jest pusty, więc gra odzwierciedla, ile jeszcze nie wiemy o tym kosmosie. Czy jakoś tak. To tak jakby usprawiedliwiać przed samym sobą, że ta gra w tym aspekcie jest po prostu skopana. No okej, może jest to trochę logiczne, ale to jest do cholery gra. A gry mają być ciekawe i interesujące. Zamiast 1000 planet mogli zrobić kilkanaście, ale ręcznie dopracowanych, z dużymi mapami, z unikalnymi miejscami. Mogli też pójść bardziej w science fiction, jak Mass Effect, taką epopeję kosmiczną. Obce rasy, no właśnie, czemu nie? Więcej interakcji też, czemu nie? Więcej dziwnych rzeczy do odkrycia? No kurde, gra o kosmosie, gdzie nie da się pójść do łóżka z kosmitką, czy nawiązać romansu z jakimś potworem z mackami, no szanujmy się, czemu tego do cholery nie ma. Ale żeby nie było, jest sposób, żeby to w pewnym sensie wyleczyć, który odkryłem dopiero teraz przy drugim podejściu do gry. Zamiast latać losowo i szukać na siłę ciekawych miejsc na własną rękę, dałem się prowadzić zadaniom. To one wyznaczały mi kierunek, czyli w skrócie robiłem questy, a przy okazji poznawałem świat, a nie na odwrót. I wtedy, uwierzcie mi, to zaczyna działać, a przynajmniej zadziałało w moim przypadku. Bo nagle masz cel, masz kontekst, masz powód, żeby tam być. I dzięki temu łatwiej kupić ten świat, wejść w lore i zacząć w niego wierzyć. Oczywiście nie wszystkie zadania są dobre, ale o tym jeszcze pogadamy. Ale jako taki sposób nagrania to działa i mnie za tym drugim razem złapało. I to jest właśnie to, niby latasz po kosmosie, a trafiasz na takie historie, tylko trzeba chcieć je znaleźć. Ale też trzeba powiedzieć jasno, jeśli liczysz na eksplorację w stylu poprzednich gier Bethesdy, taką na własną rękę, to się zawiedziesz i to bardzo mocno i bardzo możliwe, że odbijesz się od tej gry, bo w gruncie rzeczy to jest największa wada Starfielda, ale skoro już jesteśmy przy zadaniach, to może przejdźmy już do nich. Jeśli chodzi o fabułę, to mamy tutaj do czynienia z klasyką Bethesdy, czyli znowu zbieramy coś, żeby pchać historię do przodu. W The Elder Scrolls 5 Skyrim lataliśmy za zwojami, Fallout 3 szukaliśmy ojca, Fallout 4 syna, Fallout 5 pewnie będziemy szukać matki, a w Starfield artefaktów, bo trzeba rozwiązać zagadkę kosmosu i odpowiedzieć na fundamentalne pytania, które zadaje nasza loża masonów, znaczy odkrywców.
I wiecie co? Jak ktoś zna Bethesdę, to się nie zdziwi. Oni nigdy nie byli mistrzami głównych fabuł. I tutaj też jest po prostu poprawnie, ale fabuła głównie służy temu, żeby rzucać nas po różnych miejscach i pokazywać mechaniki czy różne lokacje. I szczerze, jak gra was już gdzieś wyśle, to lepiej olać na chwilę główny wątek i skupić się na czymś innym. Na misjach pobocznych, na mikrohistoriach, może na frakcjach, bo to jest coś, co Bethesda nadal potrafi robić bardzo dobrze i moim zdaniem zawsze to robiła. I teraz co mam na myśli mówiąc mikrohistorie? To są takie momenty, które znajdujecie sami. No i na przykład jestem sobie w studni pod Nową Atlantydą, spaceruję, skręcam tu, skręcam tam, trafiam na zamknięte drzwi. I tu mała dygresja. Bardzo fajnie, że Bethesda zmieniła system otwierania zamków. Mamy tutaj tym razem taką małą gierkę logiczną i serio działa to bardzo spoko, no ale wracając. Dobra, otwieramy drzwi i wchodzę. Widzę ciało na podłodze, podchodzę i nagle biega na mnie robopies i zaczyna mnie atakować. I to nie była dla mnie łatwa walka, przynajmniej na tym etapie gry. Chyba miałem 3. lub 4. poziom, a ten pies chyba 12. lub 13. Chwilę tam się z nim szarpałem. Jak już go pokonałem, rozejrzałem się po pomieszczeniu i bez żadnych cutscenek, bez questów, bez prowadzenia za rękę wiedziałem, co się tu wydarzyło. I tak samo było w Fallout 4 i to jest właśnie swego rodzaju siła tej gry, takie mikrohistorie podczas eksploracji. Albo odkrywanie, czym jest studnia, bo to nie są zwykłe slumsy czy podziemia, to jest pierwszy fundament miasta, pierwsza kolonia, która powstała po ucieczce ludzi z ziemi. Miasto rosło do góry, a to co było początkiem zostało na dole, czyli w skrócie. To nie są podziemia, to jest baza całej społeczności ukryta pod idealnym miastem i to żyje. To nie jest tylko tekst do przeczytania, masz dialogi, masz zadania, no i masz kontekst. Na przykład quest dr Louise w Medbay. Dzieci w studni zaczynają chorować, coś się rozprzestrzenia i nagle zaczynasz rozumieć, że ta piękna, idealna Nowa Atlantyda i ten nowy początek jest po prostu zepsuta od środka, różnice klasowe, system, który trochę przypomina ten kastowy. I to jest właśnie to. Niby latasz po kosmosie, a w trakcie takie historie, tylko musisz chcieć je znaleźć. Mówiłem już to wcześniej, ale to jest idealne podsumowanie Starfielda. I takich rzeczy jest naprawdę sporo. Są lepsze, są gorsze, są też takie typowe do rzucania gaga. Na przykład w Sydonii na Marsie podchodzi do mnie jakiś dziwny młody typ i mówi, żebym przyniósł mu rzadki egzemplarz jego ulubionej książki czy tam komiksu. No nieważne. No dobra, lecę na planetę Tytan, kupuję to, wracam, no i koniec questa, ja stoję taki wryty i mówię, okej, serio, to wszystko? Ale najlepsze było Serce Marsa, dostaję questa i jest opis totalnie epicki. Legenda, surowiec, nikt nie wrócił, serce, bo wiesz, Mars, Bóg wojny i jakieś tam tajemnice. No ja już w głowie wchodzę do tej jaskini i widzę tam cyklopa, albo nie, potwora, albo 3-głowego smoka na Marsie i wiecie, boss i walka życia. A ja lecę na miejsce, wchodzę tam, no i co widzę? Kurwa, kamień do wydobycia. Surowiec, który nazywa się Serce Marsa. No ja go już, wiecie, podnoszę, wracam i oddaję questa, a babka mówi do mnie, a wie pan, to miał być po prostu żart dla nowych pracowników kopalni, tylko podałem złe koordynaty i faktycznie coś pan znalazł. I w tym momencie ja miałem już w głowie to legendarne, kurwa, pierdoli. Serio, liczyłem na coś epickiego, a dostałem pranka. Ale im więcej o tym myślałem, tym bardziej mi się to podobało, bo to jest właśnie ten moment, gdzie gra robi coś innego. Trochę się z ciebie śmieje, trochę łamie schemat. I finalnie zapamiętałem to bardziej niż niejednego epickiego questa w grze fabularnego. Raz trafisz na coś świetnego, raz na totalnie nijakiego, a raz na tego typu żart. Ale dobra, przejdźmy do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli frakcje. I tutaj nie ma co się rozwodzić, to jest najmocniejsza część Starfielda. Jeśli chcecie utrzymać zainteresowanie tą grą, to właśnie tutaj powinniście kierować swoją uwagę. Frakcji jest sporo, są różnorodne i dzielą się na większe oraz mniejsze. Ale co najważniejsze, to właśnie one oferują najlepsze questy w całej grze. Weźmy na przykład Gwardię, czyli ochotniczych pilotów Zjednoczonych Kolonii. I to jest naprawdę fajnie poprowadzone, bo przechodzimy przez cały proces rekrutacji, od wypełnienia ankiety, przez rozmowę kwalifikacyjną, po testy lotów w symulatorze, aż po złożenie przysięgi przed komandorem. No i na koniec dostajemy zadanie, które ma sprawić, czy faktycznie nadajemy się. Później też jest dalsza część tego questa, ale to wszystko musicie poznać już sami. Bardzo przyjemna i spójna linia fabularna, która daje poczucie, że faktycznie do czegoś
dołączamy, jesteśmy częścią czegoś. Z drugiej strony mamy coś zupełnie innego, czyli ród Va'ruun. To już klimat dużo cięższy, bardziej tajemniczy i momentami wręcz niepokojący. Jest to teokratyczna frakcja militarna, coś w rodzaju zamkniętej sekty religijnej, która nie utrzymuje relacji z nikim poza sobą i jest wrogo nastawiona do całego świata. W praktyce, jeśli nie jesteś z nimi, to jesteś przeciwko nim. Wykonują oni zamachy, eliminują cele i działają trochę jak radykalna organizacja, która ma własne wizje porządku i prędzej czy później tak się z nimi spotkacie, raczej w niezbyt pokojowych okolicznościach. Generalnie od początku ród Va'ruun jest przedstawiany nam jako coś tajemniczego, jest budowane wokół nich taka tajemnica, że ktoś tam słyszał, ale nie za bardzo ludzie wiedzą, gdzie oni są, gdzie się podzieli, gdzie się zaszyli. Nie chcę też za bardzo wchodzić w szczegóły, bo frakcje to jest coś, co najlepiej odkrywać samemu. To integralna część doświadczenia tej gry. Warto tylko zapamiętać jedną rzecz. Jeśli coś w Starfield naprawdę działa i potrafi wciągnąć na dłużej, to właśnie linie frakcyjne. To na nich najlepiej się skupić, jeśli chcecie wyciągnąć z tej gry coś więcej. Ale żeby nie było zbyt kolorowo, gra ma też swoje problemy i tak jak mówiłem wcześniej, największe z nich jest eksploracja na własną rękę, ale to nie wszystko. Nadal mamy tutaj dość głupio działające AI przeciwników. W trakcie walki potrafią pchać się prosto pod celownik, biegać bez sensu, gubić się, no i robić totalny chaos bez sensu. Sam system strzelania też jest w miarę okej, no nie jest to nic rewolucyjnego, nic co zapamiętacie na długo, ale daje radę i spełnia swoje zadanie. Interfejs to kolejna rzecz, która potrafi irytować, szczególnie ten związany z podróżowaniem między planetami i układami. Jasne, pojawiła się aktualizacja, która tworzy iluzję płynniejszego latania i swobody w kosmosie, ale w praktyce nadal wygląda tak, że przeklikujecie jedno okno, potem drugie, potem trzecie, żeby w ogóle gdzieś dotrzeć i po kilku godzinach zaczyna to zwyczajnie męczyć, bo wiecie, od układu do układu nie polecimy swobodnie, możemy latać swobodnie i to tak w cudzysłów swobodnie w ramach jednego konkretnego układu. NPC to już klasyka Bethesdy, potrafią się wyłączyć w losowym momencie, zapomnieć, że mają za nami iść, zablokować się na meblach albo biegać w miejscu. To są rzeczy, które fani studia znają aż za dobrze i niestety nadal tu są i jest to wada. Jeśli chodzi o grafikę, to ma z nią trochę problem, bo z jednej strony skafandry, ubrania, jedzenie i ogólnie małe detale wyglądają naprawdę bardzo dobrze i mają spoko tekstury. No i widać tu dbałość o szczegóły, ale z drugiej strony twarze, mimika, animacje mam wrażenie, że zatrzymały się gdzieś na etapie Skyrima, a momentami nawet wcześniej i ten kontrast w tej grze jest po prostu bardzo widoczny i może was czasem wybijać z immersji. Warto też wspomnieć o tym, że Starfield próbuje symulować żyjący świat i okej, nie jest to poziom jakiejś zaawansowanej symulacji, bo często widzimy po prostu tłumy NPC chodzących bez większego sensu, robiących za tło, ale jednak coś tam się dzieje. Niektórzy bohaterowie mają swoje rutyny, swoje miejsce w świecie, jakieś tam proste schematy dnia i je wykonują. I powiem wam szczerze, łatwiej było mi uwierzyć, że ten świat jakoś żyje, niż ten na przykład w The Outer Worlds 2, gdzie bardzo dużo było trzeba sobie samemu dopowiadać we własnej głowie i dużo pozostawiać wyobraźni, bo na ekranie potencjalnie nic się nie działo. Był tylko opis albo jakieś słowa, a niekoniecznie akcja wykonywana animacją w grze. Starfield, nawet jeśli to jest trochę makieta, to jednak coś się dzieje na ekranie. Nie muszę sobie wszystkiego wyobrażać. I teraz może polecę trochę kontrowersyjnie. Czy taka makieta żyjącego świata w Starfield różni się aż tak bardzo od tej ze Cyberpunka? Moim zdaniem niespecjalnie, a momentami powiedziałbym nawet, że NPC w Starfield mają więcej zauważalnych rutyn. Bo okej, Night City jest przedstawiane jako mega przeludnione miasto, ale czy naprawdę to czuć podczas grania? No niekoniecznie. Mamy takie same kukiełki chodzące bez celu po mieście, tylko bez rutyn. I to właściwie tyle, co chciałem wam dzisiaj przekazać. Mam nadzieję, że film wam się podobał i obejrzeliście go do końca. Powiem wam tylko tyle, że ten powrót do Starfielda był dla mnie udany. Jeżeli zmieniłem podejście i skupiłem się bardziej na zadaniach i wątkach frakcyjnych, to wreszcie w tej grze odnalazłem jako taki cel. Nie nudziłem się, nie skupiałem się na moim zdaniem zbędnych aktywnościach jak jakieś tam budowanie baz, skanowanie planet i tego typu rzeczy. To jest moim zdaniem w Starfieldzie niepotrzebne. No ale jeśli z drugiej strony oczekujecie czegoś na miarę Skyrima w kosmosie, czy innych gier Bethesdy, tylko że w kosmosie, no to możecie się zawieść. Widzimy się w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć!